Cześć, z tej strony Valencianistas z AppGalery. Pytaliście mnie o wydarzenie King of the Hill. Nie mogę być głuchy na te prośby, więc działam. W pierwszym momencie chciałem nagrać skrót ze spotkania, tylko przy okazji tłumacząc rolę graczy, taktykę i możliwości poruszania się w trakcie meczu. Ale z powodu, że przegraliśmy tę batalię, skupmy się wyłącznie na strategii, pomijając skrót meczu. Może zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, jakim wydarzeniem jest Król Wzgórza. Jest to połączenie walki o rezerwuar z wydarzeniem Ścieżka Wody. Przy czym nie rywalizują drużyny 5 na 5, tylko 30 na 30 na 30. Bardzo fajna zabawa dla 3 drużyn. Od siebie mogę tylko dodać, że warto rejestrować graczy, którzy faktycznie przyjdą na to wydarzenie, a nie chcą tylko załapać się na nagrodę za bycie w drużynie. Pamiętaj, zawsze to lepiej dla Twojego sojuszu zarejestrować nawet mniejszą ilość graczy, ale którzy nie zawiodą, niż rejestrować pełny skład, przy czym 1/3 nie przyjdzie. No dobra, ale zapędziliśmy się trochę w kwestiach bardziej technicznych sojuszu niż samego wydarzenia. Omówmy najpierw podstawowe zasady. Po pierwsze, każdy gracz zaczyna z 3 marszami, które sam ustala przed wydarzeniem, w polu marsze na stronie wydarzenia. Jak wspomniałem, walczą 3 sojusze jednocześnie w klasyfikacji każdy z każdym. Wydarzenie dzieli się na 3 etapy. Każde trwa 20 minut. Etap pierwszy służy do zajmowania terytorium na swoim obszarze. Chodzi o to, żeby jak najszybciej zająć te największe połacie terenu. Można spróbować również wejść na teren rywali. Żeby przejść do kolejnego miasta czy punktu na mapie, musimy przejąć wcześniejszy budynek połączony drogą. Wszystkie budynki lub punkty muszą schodzić się do naszej bazy centralnej. Etap drugi polega na zajmowaniu kluczowych miast, tzw. Key Cities. Dają one więcej punktów sojuszowi, który je kontroluje i cóż, są obiektem zaciekłych walk. Ostatni, trzeci etap, otwierający się po 40 minutach walk, to bitwa o centralne miasto na środku mapy. Bardzo często widuje się tutaj aż 4 frakcje naraz. 3 sojusze oraz partyzanci, którzy czekają tam na samym początku. Bitwy toczone są wyłącznie w miastach, nie ma możliwości walk na drogach. Bitwy mają przebieg turowy, inaczej niż w czasie rajdów. Każda bitwa trwa 10 sekund, a zwycięski marsz przesuwany jest na koniec kolejki. W ten sposób każdy ma szansę walki. Jeśli w danej chwili toczy się walka o dane terytorium, marsze, które na nie wejdą, nie będą mogły pójść dalej lub wycofać się. No chyba, że użyjemy specjalnych przycisków naprzód lub odwrót. Użycie tych przycisków kosztuje żywność, czyli energię tego wydarzenia. Również przemieszczanie się oddziałów, aktywacja rannych czy rekrutacja żołnierzy, żeby uzupełnić marsz, wymagają żywności. Żywność odnawia się automatycznie z czasem, ale można ją zdobyć również w punktach zaopatrzenia. Oraz rola gubernatora w miastach przejętych przez nasz sojusz również wpływa na zwiększenie ilości zdobywanej żywności. Przejmując nowe miasta, musimy walczyć z partyzantami. Okupacja terytorium przysługuje temu naczelnikowi, który pokona ostatni garnizon. Jeżeli chodzi o samo przydzielanie gubernatorów do poszczególnych miast, to deweloperzy moim zdaniem dobrze zrobili, umieszczając ranking graczy według siły, a przycisk autoprzydzielania przekazuje urząd gubernatora czy tam władcy danego miasta graczom według największej siły, sprawiając, że silniejsi gracze mają wystarczająco surowców, żeby iść szybko ze wsparciem lub aktywować pokonane marsze. Z rzeczy, które warto wiedzieć, okupacja głównej stolicy na mapie przynosi nie tylko wymierne korzyści w postaci zwiększonej ilości punktów. Na koniec wydarzenia ostateczny okupant otrzyma również ogromną ilość 50 000 punktów sojuszu, nierzadko przychylając szalę zwycięstwa na swoją stronę. Na dziś to tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, nie krępujcie się, tylko piszcie śmiało. A jeśli masz pomysł na nowy poradnik lub nowe wideo, to czekam na Wasze propozycje. Trzymajcie się i do zobaczenia na polu bitwy.